Daria Fables. Gra wydana 2 września 2021 przez producenta Twin Hearts. Grę można kupić za 91,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 8 zł na keyshopowych stronach. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy gra, w której wcielamy się w wojowniczego kota, może być ciekawa? Czy dodatek w formie posiadania i rozwijania farmy jest tu potrzebny? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj wrażenia z gry. Z gry, którą na wstępie mówię, że nie ukończyłem i to nie dlatego, że była za trudna i miałem problem, by ją ukończyć, nic z tych rzeczy. Nie ukończyłem jej, bo mnie solidnie zirytowała wymuszaniem pewnych rzeczy i dlatego stwierdziłem, że nie, pierdolę. Co jednak się stało, że porzuciłem ten tytuł? Opowiedzmy sobie w ogóle, o czym jest ta gra. Wcielamy się w kota, który jest strażnikiem ze stolicy. Nasze imię to Nian. Oryginalnie. Przybywamy do pewnej wioski w celu ochrony ze względu na to, że od jakiegoś czasu aktywność i agresywność potworów w okolicy jest o wiele większa, a zatem naszym zadaniem jest zbadać tę sprawę i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Już na wstępie ratujemy dzieciaka od kilku szlamów i następnie udajemy się do wioski, by tam dostać domek i farmę. W samym domku mamy do dyspozycji łóżko do spania, lustro by zmienić wygląd lub założyć jakieś akcesoria oraz książkę do zapisania gry. Z jakiegoś powodu księgę od zaklęć czy też umiejętności dali na dworze zamiast do domku. Dziwne rozwiązanie. Na zewnątrz mamy farmę, gdzie możemy sobie sadzić różnorakie warzywa czy owoce oraz mamy tam skrzynię, gdzie możemy trzymać różnorakie przedmioty. Warto jeszcze dodać, że pomiędzy domem a farmą jest skrzynia, gdzie możemy wrzucać przedmioty, by je sprzedać i zarobić. Po tym jak sobie ogarniemy nasz nowy dom, wyruszamy w świat, wykonujemy misje, tworzymy z zebranych materiałów nowe bronie, zbroje, hełmy, a nawet skrzydła, więc jest tu zarazem sporo, a zarazem mało do tworzenia. Ale o tym za chwilę. Mamy tu sporo też przeciwników i różnica w ich sile momentami jest spora, więc musimy naprawdę dbać o sprzęt i ulepszać go. Mamy tu też sporo zaklęć, są żywioły ognia, ziemi, wody oraz powietrza, a prócz zaklęć umiejętności w walce mieczem i łukiem. Także można sobie poeksperymentować i maksymalnie na pasku możemy mieć 4 umiejętności, więc można sobie tu nawet ciekawie zbudować postać. Problem niestety taki, że w tej grze widzę niewiele plusów i są chociaż nimi całkiem przyjemna grafika, całkiem fajne umiejętności, opcja multiplayera. Opowiem wam teraz jednak o rzeczach, które mi się nie podobały i największe minusy, które sprawiły, że wywaliłem tę grę z dysku. Na początek tak, mała ilość wyborów broni. Mamy do dyspozycji miecz i łuk. I to wszystko. Jasne, mamy kilka możliwości ulepszenia ich, by stały się naprawdę potężnymi broniami, ale jest to po prostu skromny wybór i to trochę szkoda, bo fajnie by było to rozbudować, by gracz mógł bardziej poeksperymentować i spróbować innego wyposażenia, jak na przykład włócznia, sztylety albo coś takiego. Zwłaszcza, że jest sporo tych umiejętności czy zaklęć, co dodatkowo by urozmaiciło grę. Trafiły mi się pewne błędy w grze i nie chodzi mi o optymalizację, bo jest stabilna, ale o błędne celowanie czy problemy z umiejętnościami. Dla przykładu zaklęcie kula ognia. Postać wystrzeliwuje 3 kule ognia z chwilowym opóźnieniem. Problem taki, że w chwili wystrzeliwania drugiej możemy swobodnie odskoczyć i zobaczyć, że animacja wystrzału kul została w miejscu odskoku, przez co nagle możemy zobaczyć, że trzecia kula ognia wystrzeliwuje z niczego. Czasami celowanie przeciwników bywało oszukane. Dla przykładu, gdy wróg wykonuje atak, to widać poświatę, jaki rejon obejmie atak. Jeśli jest to strzała z łuku, to widać linię. Jak obszarowy, to dookoła niego i tak dalej. Problem w tym, że czasem mimo, że postać patrzyła wprost na mnie, ja odskoczyłem, to postać dalej patrzyła w tamto miejsce, a poświata ataku była na mnie. Postać patrzyła w jedno miejsce, a atak leciał w kompletnie inną, jakby w bok. Idealnie we mnie. Zadania były cholernie nudne. Przynieś mi marchewki, zabij kilku tych, zdobądź moją torbę, którą zgubiłem, bo jestem idiotą i tym podobne. Nie ma tu wielkiego wyzwania i różnorodności zadań, chociaż z tym wyzwaniem to też zabawna sprawa, bo na jednym rejonie z danym ekwipunkiem jesteśmy zajebiści, a przyjdziemy chociażby na pustynny i się okazuje, że hieny mają nas na kilka strzałów, albo jest ich tyle, że jedyne co możemy robić to uniki, bo nie mamy czasu by zaatakować. I jasne, różnica poziomów jest istotna na danych rejonach, ale problem pojawia się wtedy, kiedy idziemy zgodnie z fabułą, a przeskok poziomów jest zbyt nagły i zbyt duży, co wymusza na nas ulepszanie uzbrojenia, a to... O ja pierdolę! I przechodzimy teraz do jednego z punktów, który niemiłosiernie mnie wkurwił. Właśnie to wymuszanie. Lubię, gdy w grach jest sposób alternatywny, a nie tylko jeden. Tutaj nie ma opcji kupienia miecza, łuku czy zbroi. Musisz zanieść materiały do kowala i on ci wtedy zrobi. W teorii jest to okej, myślę, choć spoko by była opcja za większą gotówkę to kupić. No już trudno. To, co mnie wkurza,
to, że czasami trzeba poświęcić czas, by zdobyć dane przedmioty, a z każdego potwora wyskakuje jedynie 1 sztuka danego materiału. Przez co nieraz wyczyściłem teren, wyszedłem z niego i wróciłem, by z powrotem pozabijać potwory i spróbować zdobyć odpowiednią ilość materiałów. To naprawdę mnie znużyło i wkurzyło, bo przez ten nagły przeskok poziomów musiałem specjalnie latać i szukać rzeczy, a co się raz okazało, musiałem nawet przeskoczyć o 2 poziomy ulepszenia, bo to było za mało. To wymuszanie zbierania przedmiotów i robienia tego mnie zirytował, ale jest jeszcze jedna rzecz. Pieprzona farma. Nie zrozumcie mnie teraz źle. Dodatek w formie farmy to super pomysł, ale tutaj jest to tak jak w kwestii zbroi. Wymuszenie. W pewnym momencie, by iść dalej z fabułą, z głównym kurwa wątkiem, musiałem pomóc z głodem w pewnym miejscu i pomóc ze zrobieniem pizzy. I aby to zrobić, nie mogłem sobie kupić od tak materiałów czy po prostu warzyw, to nie. Musiałem je wyhodować, przez co podlewałem, szedłem spać, podlewałem, poszedłem spać i zebrałem. Gdy poszedłem do gościa, to się okazało, że potrzebuję teraz kolejnych warzyw. I znowu muszę je wyhodować. Kurwa jego mać. Nie mógł mi od razu dać całej listy, dzięki czemu mógłbym od razu posadzić wszystkie potrzebne rzeczy, tylko wyhodujesz jedno i mi oddasz. To wtedy powiem ci, co musisz następne. Wkurwiło mnie to niesamowicie i to było to, co spowodowało, że zrobiłem szybkie usunięcie tego z dysku. Jest jeszcze jedna ostatnia rzecz. Zadania główne, a raczej absurd w pewnym momencie, który wystąpił. Moim zadaniem jako strażnika ze stolicy było bronienie mieszkańców przed potworami. Potem miałem pomóc z powodem, czemu tak się dzieje. W pewnym momencie mieliśmy rozmowę z naszą panią kapitan czy komandor, która okazało się, że jest w coś wplątana lub wie coś, czego my nie wiemy i uważa, byśmy się nie dowiedzieli. Po wykonaniu dla niej kilku zadań mówi, żebyśmy byli ostrożni i nikomu nie ufali. I nagle patrzę, nic nie mam więcej do zrobienia. Nie mam żadnych zadań głównych. No to co? Szukam po wioskach, szukam po karczmach, rozglądam się i nie wiem co dalej. Poszukałem w internecie co dalej, jak poprowadzić dalej wątek główny. Okazało się, że następna misja główna to iść za bramę fortu i pomóc żołnierzowi znaleźć jego pudełko śniadaniowe. Jaki to ma związek z misją główną i dlaczego muszę ją wykonać, by poprowadzić dalej fabułę? I ja nawet nie żartuję. Pokażę wam teraz stronę, gdzie to jest w kategorii Main Quests, z całym szacunkiem, ale kto kurwa pisał fabułę do tego? Gra, choć sympatyczna i całkiem przyjemna, ma dla mnie absurdalne rozwiązania. Na siłę przyciąga fabułę i wymusza na graczu pewne aktywności, zamiast dać to jako alternatywne rozwiązanie, przez co nawet fabułę już miałem gdzieś i chciałem to ukończyć, ale nie dałem po prostu rady. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie jest źle, jeśli chodzi o optymalizację, zaś jeśli chodzi o błędy, to chociażby te kule ognia lecące w stronę przeciwnika znikąd, bo moja postać wykonała unik, czy pobiegła w inne miejsce, czy przeciwnicy, którzy patrząc w jednym kierunku, ich pocisk leci w kompletnie innym, więc pewne rzeczy do poprawy. Audio. Muzyka jest przyjemna i to jeden z nielicznych plusów, bo naprawdę przyjemna, sympatyczna i spokojna. Gameplay. Dziwne rozwiązania, wymuszony grind, czy ten przeskok poziomów to dla mnie przesada. Sporo bym tu poprawił i może też dodał, by urozmaicić ten tytuł. Gra raczej miała być kierowana do dzieciaków, aniżeli dorosłych, kapuje, ale mimo wszystko dało się to lepiej zrobić. Grafika. Grafika też jest całkiem przyjemna. Podobały mi się modele przeciwników, zwłaszcza tych lodowych golemów. Wyglądały naprawdę fajnie. Wyglądały naprawdę ładnie, więc pod tym względem jest dobrze. Podsumowując, Kytaria Fables to tytuł przeciętny dla mnie i mocno nużący. Niewiele plusów się w nim doszukałem i mechanika w tej grze mi po prostu zirytowała. Naprawdę dostałem już bólu dupy, kiedy musiałem do jednego gościa przynosić znowu warzywa, które sam wyhoduję zamiast je kupić. Dodatkowo mógł mi podać całą listę, co potrzebuję, a zamiast tego pojedynczo wykonywałem zadania i traciłem na to czas. Osobiście nie mogę polecić tej gry, bo jest po prostu nudna. Także niestety, ale się mocno zawiodłem na tej grze i nigdy raczej do niej nie wrócę. To tyle, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!